Dzień dobry Państwu, nazywam się Radosław Pastusiak. Jestem magistrem progresorem kosmoenergetyki klasycznej w Szkole Kosmoenergetyki Jedine w Łodzi i chciałbym teraz odpowiedzieć na kilka bardzo ważnych pytań z zakresu uzdrawiania oraz kosmoenergetyki. Co to jest kosmoenergetyka? Kosmoenergetyka jest to dziedzina medycyny naturalnej. Za pomocą kosmoenergetyki jesteśmy w stanie otwierać strumienie energii idących z góry na pacjenta, dzięki czemu uzyskuje się poprawę zdrowia, uzyskuje się korekty losu, uzyskuje się bardzo dużo pozytywnych efektów w życiu człowieka. Czym różni się kosmoenergetyka od wielu innych metod medycyny niekonwencjonalnej? Kosmoenergetyka bardzo mocno wyróżnia się wśród metod medycyny naturalnej, niekonwencjonalnej tym, że jest bardzo prosta w stosowaniu. Nie potrzeba mieć specjalnych zdolności wrodzonych, jakiegoś naturalnego daru, żeby móc po inicjacjach uzdrawiać, a także przede wszystkim wyróżnia się skutecznością działania. Już początkujący terapeuta jest w stanie uzdrowić, jest w stanie odmienić los. Oczywiście nie po jednym zabiegu, tylko po kilkunastu i też potrzeba do tego troszeczkę czasu. Natomiast ta efektywność w kosmoenergetyce jest tym elementem, który bardzo ją odróżnia od innych metod. W jaki sposób kosmoenergetyka może wpłynąć na życie człowieka, pacjenta i terapeuty? Pracując za pomocą energii kosmicznych, terapeuta otwiera kanały energetyczne na pacjenta, a także na siebie celem ochrony i oczyszczenia. Natomiast na pacjenta celem uzdrowienia, oczyszczenia czakr, uruchomienia czakr, wyczyszczenia biopola. Na skutek kontaktu z energiami kosmicznymi pacjent w krótkim czasie pozbywa się schorzeń, pozbywa się dolegliwości. Oczywiście jeżeli mówimy o chorobach przewlekłych, to potrzeba trochę więcej czasu. Po kilku miesiącach stabilizuje się również jego sytuacja życiowa, jego sytuacja finansowa. Jest on zdolny do podejmowania decyzji nawet w bardzo trudnych problemach i sprawach, które wcześniej przez wiele lat nie zostały przez niego rozwiązane. Natomiast terapeuta, mając kontakt z energiami kosmicznymi, również się rozwija, staje się jasnowidzem, zanikają różnego typu schorzenia i bolączki u niego, również stabilizuje się sytuacja finansowa, bardzo szybko się ona poprawia. Kosmoenergetyka w moim odczuciu jest jedną z najszybszych metod rozwoju duchowego, jaką może zastosować człowiek. A jeśli jestem zdrowa, mam udane życie, to czy kosmoenergetyka jest mi w ogóle potrzebna? Jak najbardziej jest potrzebna, ponieważ celem życia człowieka tutaj na Ziemi jest rozwój duchowy, jest wzbogacanie duszy. I trzeba to rozumieć jako poszukiwanie swojej drogi serca, swojego przeznaczenia. Osoba, która znajdzie swoją drogę serca, swoje przeznaczenie, jest bardzo mocno spełniona i wykonując określone czynności, wykonując określoną pracę, robi to bardzo dobrze, robi to z dużym oddaniem, z emocjami i jest w tym bardzo dobra. Kosmoenergetyka o tyle pomaga w znalezieniu drogi serca, że oczyszcza biopole, uruchamia czakry, bardzo uwrażliwia człowieka. Człowiek staje się osobą o rozbudzonej intuicji, dzięki czemu jest w stanie obiektywnie ocenić zdarzenia, sytuacje, które przytrafiają mu się w życiu. Warto też powiedzieć o tym, że przecież prosperity w życiu człowieka, także zdrowie, nie trwa wiecznie. To są rzeczy przemijające. Natomiast kosmoenergetyka sprzyja poprawie urody, sprzyja odmładzaniu, radykalnie zatrzymuje proces starzenia się. Także to są te najistotniejsze rzeczy. A w jaki sposób skontaktować się można z terapeutami kosmoenergetyki i jak rozpocząć proces uzdrawiania? Zachęcam do kontaktu z naszymi terapeutami na stronie www.kosmoenergetyka.org.
gdzie tutaj dysponujemy już w chwili obecnej kilkunastoma miejscami w Polsce, gdzie nasi przyjaciele przyjmują i pomagają ludziom. Siedziba naszej szkoły jest w Łodzi, tutaj odbywają się zjazdy, spotykamy się raz w miesiącu. Zachęcam również do skorzystania z bogatej literatury, a także filmów, które są umieszczone na naszej stronie. Wśród moich bliskich jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, ale nie wierzy w medycynę niekonwencjonalną. Czy można mu pomóc i rozpocząć leczenie bez jego zgody i bez jego wiedzy? Bez zgody i wiedzy człowieka nie można generalnie rozpocząć procesu uzdrawiania. Jest to związane z tym, że kosmoenergetyka bardzo mocno ingeruje w los oraz w karmę człowieka. Człowiek jako istota, która ma wolną wolę, musi sam zdecydować, że chce zwrócić się w kierunku właśnie miłości, w kierunku Boga, w kierunku jasności. Jest to bardzo ważna deklaracja i bardzo precyzyjnie oczekujemy pomocy, informacji, prawda, że ktoś chce skorzystać z kosmoenergetyki. Dopuszczamy kilka sytuacji, gdzie nie pytamy pacjenta o zgodę. Może to być sytuacja, gdzie mamy do czynienia z osobą małoletnią do 14 roku życia, z osobą, która jest pozbawiona zdolności świadomości, czyli osoby na przykład, które są nieprzytomne po zawałach, po udarach, a także które chorują na choroby starcze, a także ostatni przypadek, dość rzadko spotykany, osoba, która jest opętana, nie ma jasnej chęci i świadomości uwolnienia się od złego ducha. Wówczas możemy pracować jako egzorcyści na zlecenie bezpośredniego opiekuna danej osoby. A jeśli pacjent wyrazi zgodę, to czy w trakcie procesu uzdrawiania powinien przerwać leczenie medycyną konwencjonalną, czy zaniechać badań i przyjmowania lekarstw? Absolutnie nie. Nie wtrącamy się do medycyny konwencjonalnej. Nie jesteśmy lekarzami, jesteśmy uzdrowicielami. Pacjent sam musi podejmować decyzję co do kierunków terapii medycyną konwencjonalną. Najlepiej, żeby to robił w konsultacji z lekarzem, który wykona diagnostykę i zapozna się z bieżącym stanem pacjenta. Jedynymi sytuacjami, które sugerujemy, to sytuacje chorób psychicznych, gdzie bardzo często przyjmowane leki chemiczne przez pacjentów zatruwają organizm i w przypadku normalizacji i stabilności psychicznej tego pacjenta sugerujemy wizytę u lekarza psychiatry, ponowną diagnostykę i chociaż ograniczenie bądź całkowite odstawienie leków. A jak przebiega proces uzdrawiania? Jaka jest rola pacjenta w tym procesie i jakie są zadania terapeuty? Kosmoenergetyka jest metodą uzdrawiania holistycznego, czyli nie pracujemy na określonym organie, czy również na ciele fizycznym, ale pracujemy na całości człowieka, na całości, czyli na ciele fizycznym, na duszy, na duchu również. Oznacza to, że kosmoenergetyka czy energie kosmiczne są w stanie uzdrowić, są w stanie przywrócić właściwe wibracje organu, które są chore u pacjenta, są w stanie oczyścić biopole pacjenta, są w stanie uruchomić i oczyścić czakry. Natomiast w procesie uzdrawiania i z cotygodniowych seansów wymagamy również od pacjenta zaangażowania. Wymagamy zaangażowania w formie tzw. higieny biopola, czyli najprościej rzecz ujmując przestrzegania dekalogu, zmiany wzorców zachowań w obszarze myśli, mowy, uczynków oraz zaniechań. Przede wszystkim najistotniejszym jest tutaj zmiana sposobu myślenia. Dlaczego najlepsze efekty w leczeniu energią kosmosu otrzymamy na początku leczenia? Czy z czasem proces leczenia przestaje być tak skuteczny? Efekty, bardzo silne i widoczne efekty na początku procesu uzdrawiania są związane z tym, że pierwsze seanse energiami kosmicznymi odcinają pacjenta od podłączeń wampirycznych, podłączeń nekrotycznych, odcinają od podłączeń z niższych światów, dzięki czemu pacjent czuje się wolny. To w świecie fizycznym podobny efekt jest jak wędrowiec, który ma na plecach 20-kilogramowy plecak i nagle zrzuca ten plecak i przez pierwsze kilkanaście minut czuje się bardzo lekki. Tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja. Pacjent nagle może przespać całą noc, nie ma koszmarów w nocy, ustępują inne dolegliwości o charakterze psychiczno-psychiatrycznym.
Widać tą poprawę w ciągu pojedynczych tygodni. Natomiast później w miarę normalizacji wibracji otaczających poszczególne organy następuje również zmiana w składzie komórek budujących organy. Wówczas następuje regeneracja, rekonstrukcja organów wewnątrz człowieka i na to potrzeba czasu, ponieważ kosmoenergetyka jest to oddziaływanie na człowieka energii, które idą z góry. Jest to zwykła fizyka. A czy każdy może zajmować się kosmoenergetyką? Czy są jakieś ograniczenia i jakie są etapy kształcenia? Absolutnie każdy może zajmować się kosmoenergetyką. Oczywiście są osoby, które mają do tego predyspozycje albo nie mają predyspozycji, ale to nie zawsze posiadanie predyspozycji może przyspieszać ten rozwój. Często osoba, która jest tylko i wyłącznie pracowita i zdeterminowana i postępuje według wskazówek swojego nauczyciela, bardzo szybko dochodzi do efektów, bardzo szybko ma efekty uzdrowicielskie. Trzymam się generalnie zasady, że nie inicjuję w kanały energii kosmicznej osób bardzo chorych, które nie mają na tyle siły, ich energetyka jest na tyle słaba, że nie będą w stanie jeszcze pomóc innym. Tutaj musi nastąpić uzdrowienie. I jakie umiejętności posiada początkujący terapeuta? Z jakimi pacjentami może on pracować? I czy początkujący terapeuci również powinni brać wynagrodzenie za wykonywane zabiegi? Początkujący terapeuta posiada 4 kanały w zakresie uzdrawiania, którymi może operować. Są to bardzo silne, podstawowe kanały bloku buddyjskiego. Nie ma ograniczeń co do schorzeń i co do pacjentów, których może bądź nie może przyjmować początkujący terapeuta. Czyli kto do niego trafił, temu dana osoba pomoże. Jest to nasza podstawowa zasada, którą się kierujemy. Branie pieniędzy za zabiegi jest podstawowym wymogiem skutecznego zabiegu metodą kosmoenergetyki. Jest to związane z tym, że dostarczając energii kosmicznej dla danego pacjenta powodujemy bardzo silną ingerencję w jego los, w jego zdrowie, w jego karmę, i za to terapeuta musi otrzymać odpowiednie wynagrodzenie. Terapeuta również musiał zaangażować tutaj swoje finanse, żeby stać się terapeutą. Dziękujemy za przeprowadzenie wywiadu. Bardzo dziękuję za uwagę.